Microsoft właśnie podpisał kontrakt na 20 lat. Kupi całą energię z jednej elektrowni atomowej co do megawata. Elektrownia nazywa się Three Mile Island, ta sama, z której 45 lat wcześniej w ciągu kilku dni uciekło 140 000 ludzi. Najcenniejsza firma świata płaci miliardy dolarów za prąd z miejsca, którego nazwy Amerykanie przez pół wieku używali jak przekleństwa. Żeby zrozumieć, jak nieprawdopodobna jest ta transakcja, trzeba wrócić do nocy, która zabiła amerykański atom. Jest 4 rano, 28 marca 1979 roku. Wyspa na rzece Susquehanna w Pensylwanii. W bloku numer 2 zawór zamyka się bez niczyjego rozkazu i odcina dopływ wody do układu zasilania. W sterowni wybucha chaos. Dziesiątki kontrolek, alarm na alarmie, wskazania, które przeczą sobie nawzajem. Operatorzy patrzą na przyrządy, które kłamią i podejmują decyzję, która przejdzie do podręczników. Wyłączają awaryjne chłodzenie. Do godziny 6:22 z obiegu pierwotnego wycieka około 32 000 galonów chłodziwa, więcej niż 1/3. Odsłonięty rdzeń zaczyna się topić. Ameryka jeszcze śpi i o niczym nie wie. Dowie się w najgorszy możliwy sposób. Nie od elektrowni, tylko od dziennikarzy, którym elektrownia nie chciała odpowiadać na pytania. I właśnie ta różnica między prawdą a komunikatem prasowym zdecyduje o losie całej technologii na następne pół wieku. 7 godzin po pierwszym alarmie Ameryka dostaje oficjalną wersję wydarzeń. O 10:55 biuro wicegubernatora Pensylwanii, karmione zapewnieniami operatora elektrowni, firmy Metropolitan Edison, ogłasza komunikat. Posłuchaj, co pisze, słowo w słowo. Firma Metropolitan Edison poinformowała nas, że w Three Mile Island doszło do incydentu. Wszystko jest pod kontrolą. Nie ma i nie było żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. W tej samej chwili, kilkanaście kilometrów od biura, w rdzeniu reaktora topi się metal. Stopi się około połowa rdzenia. Komisja Dozoru Jądrowego nazwie to później najpoważniejszą awarią w historii komercyjnej energetyki jądrowej Stanów Zjednoczonych. Pod kontrolą i bez zagrożenia okażą się najdroższymi słowami, jakie amerykańska energetyka kiedykolwiek wypuściła w eter. Wieczorem tę przepaść między komunikatem a rzeczywistością widzi już cały kraj. Walter Cronkite, przez lata nazywany najbardziej zaufanym człowiekiem Ameryki, otwiera wieczorne wydanie CBS słowami: świat nie znał dotąd dnia takiego jak dzisiejszy. Stanął wobec niepewności i niebezpieczeństw najgorszej awarii elektrowni jądrowej ery atomu. A groza tego wieczoru polega na tym, że może być znacznie gorzej. Następnego ranka o 10:00 wiceprezes Metropolitan Edison Jack Herbine wchodzi na salę Hershey Convention Center wypełnioną reporterami po sufit. To pierwsze spotkanie firmy z prasą od początku awarii. Pytany, czemu przemilczał uwolnienia radioaktywnej pary, Herbine odpowiada zdaniem, które zabije wiarygodność firmy. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy wam raportować każdą rzecz, którą robimy. 2 dni po awarii gubernator Dick Thornburg przestaje słuchać elektrowni i zaczyna słuchać Federalnego Dozoru Jądrowego. Zaleca ewakuację kobiet w ciąży i dzieci w wieku przedszkolnym z promienia 5 mil. Zalecenie jest ostrożne, celowane, lokalne. Wyjeżdża 140 000 ludzi. Los dopisał do tego jeszcze jedno zdanie. 12 dni przed awarią do amerykańskich kin wszedł thriller Chiński syndrom. Film o elektrowni atomowej, która tuszuje awarię reaktora. Widzowie wychodzili z seansów prosto w nagłówki o Three Mile Island. Fikcja i rzeczywistość zlały się w jeden obraz, którego nie dało się już rozdzielić. A teraz najdziwniejsza część tej historii. Badania nie wykazały mierzalnych skutków zdrowotnych awarii dla okolicznych mieszkańców. Nikt nie zginął, ale zaufanie umarło na miejscu, a wraz z nim cała branża. Żadna elektrownia jądrowa zamówiona w Ameryce po 1979 roku nie została nigdy ukończona. Atom, który miał być przyszłością, na pół wieku stał się przestrogą. Na wyspie został jednak drugi reaktor, sprawny, nietknięty awarią. I to jego historia jest jeszcze dziwniejsza. 40 lat później na tej samej wyspie dzieje się coś, czego w 1979 roku nikt by nie przewidział. Jest 20 września 2019 roku i ostatnia zmiana wygasza reaktor numer 1. Blok, który przeżył największą panikę atomową w historii Ameryki i przepracował po niej 4 dekady bez poważnej skazy.
Tym razem nie ma paniki ani nagłówków na cały świat. Reaktora nie zabił strach. Zabił go arkusz kalkulacyjny. W Pensylwanii trwa rewolucja łupkowa i gaz jest tak tani, że hurtowe ceny prądu przestają pokrywać koszty reaktora. Rynek energii płaci za megawattogodziny, nie za to, że powstają bez emisji. Lokalna stacja WITF ujmie to później jednym zdaniem. Reaktor padł ofiarą taniego gazu ziemnego i rynku, który nie wynagradzał bezemisyjnej produkcji. Blok, którego nie pokonała najsłynniejsza awaria Ameryki, przegrywa z ceną paliwa. Chłodnie kominowe przestają parować i 3 Mile Island staje się podwójnym pomnikiem strachu z 1979 i obojętności z 2019. Ale w tym samym czasie, 3 strefy czasowe dalej, rośnie coś, co wywróci tę arytmetykę do góry nogami. Centra danych. Najpierw chmura, potem sztuczna inteligencja. Każde zapytanie do chatbota to prąd. Każdy trenowany model to megawaty pracujące tygodniami bez przerwy. W 2025 roku amerykańskie centra danych potrzebują 31 gigawatów mocy. Prognozy na 2026 – 41 gigawatów. Na 2027 – 66 gigawatów. Podwojenie w 2 lata, a sieci energetyczne nie nadążają z przyłączaniem nowych mocy. I tu pojawia się problem, którego Dolina Krzemowa długo nie chciała zauważyć. Słońce zachodzi, wiatr cichnie, a sztuczna inteligencja liczy całą dobę. Giganci obiecali akcjonariuszom bezemisyjność. Tymczasem w fizyce jest wszystko jedno, skąd płynie prąd. Potrzebne jest źródło czyste, stabilne i zakontraktowane na dekady. Na mapie Stanów takich źródeł prawie nie ma. Prawie. W Redmond ktoś sięga po telefon do właściciela najbardziej niesławnej elektrowni w Ameryce. Dokładnie 5 lat po tamtym wygaszeniu, co do dnia, historia zatacza pełne koło. Jest 20 września 2024 roku, gdy Joe Dominguez, szef Constellation Energy, ogłasza: 3 Mile Island wraca do życia. Microsoft podpisuje umowę na 20 lat i kupuje całą produkcję odrodzonego bloku, około 835 MW, dla swoich centrów danych. Dominguez nie kryje, o co naprawdę toczy się gra. Ta decyzja to najmocniejszy symbol odrodzenia energetyki jądrowej jako czystego i niezawodnego źródła energii. Po stronie Microsoftu umowę firmuje wiceprezes do spraw energii, Bobby Hollis, który nazywa ją kamieniem milowym w dążeniu firmy do ujemnego śladu węglowego. Wartości kontraktu nikt oficjalnie nie ujawnił. Media i analitycy szacują go na około 16 miliardów dolarów przez 20 lat. Osobne studium ekonomiczne wylicza, że projekt doda 16 miliardów dolarów do gospodarki Pensylwanii, utrzyma 3400 miejsc pracy i przyniesie ponad 3 miliardy dolarów podatków. Elektrownia dostaje też nowe imię – Crane Clean Energy Center, na cześć Chrisa Crane'a, zmarłego w 2024 roku byłego szefa Exelonu, spółki matki Constellation. Stara nazwa, ta z nagłówków z 1979 roku, znika z brany. Restart to nie pstryczek. Constellation inwestuje 1,6 miliarda dolarów. Turbina, generator, transformator główny, chłodnie, paliwo. W listopadzie 2025 roku rząd federalny dokłada pożyczkę na $1 miliard. Termin uruchomienia przyspiesza z 2028 na drugą połowę 2027 roku, a w czerwcu 2026 firma dostaje zgodę na przejęcie przyłącza po zamykanej elektrowni Eddystone. Ale najciekawsza liczba tego projektu nie dotyczy pieniędzy. Docelowo elektrownia zatrudni około 600 osób i spośród ponad 200 już przyjętych, aż 130 do 150 to weterani. Ludzie, którzy pracowali tu przed zamknięciem i wracają do swojej elektrowni. Ci sami, którzy w 2019 roku gasili światła, teraz będą je z powrotem zapalać. Reszta Doliny Krzemowej zrozumiała sygnał natychmiast. Google zamawia 500 MW w małych reaktorach modułowych Kairos Power. Amazon wkłada $700 milionów w X-Energy i kontraktuje 1,9 GW z elektrowni Susquehanna. Meta podpisuje umowy z Terra Power i Oklo na około 4 GW i bierze 1,1 GW z bloku Clinton.
Razem z Microsoftem 4 giganci zakontraktowali w 18 miesięcy ponad 9,8 gigawata atomu. A wyścig nie zwalnia. W zeszłym tygodniu fundusz Brookfield i Bloom Energy rozszerzyli energetyczne partnerstwo dla sztucznej inteligencji z 5 do 25 miliardów dolarów. Z gry o chipy zrobiła się gra o gigawaty. I została z niej jedna lekcja. W XIX-wiecznej gorączce złota najwięcej nie zarabiali ci, którzy kopali. Zarabiali ci, którzy sprzedawali łopaty, dżinsy i bilety kolejowe. W gorączce sztucznej inteligencji świat wpatruje się w chipy i modele, ale wąskim gardłem nie jest krzem. Jest fizyka. Prąd, chłodzenie, sieci. I dlatego najcenniejszą kartą w tej talii okazała się elektrownia, od której pół wieku temu uciekło 140 000 ludzi. Gdzieś w 2027 roku nad wyspą na rzece Susquehanna chłodnie kominowe znów zaczną parować. Pierwszy raz od 8 lat. Ta sama para, która w 1979 roku oznaczała strach, tym razem będzie oznaczać kontrakt na 20 lat. A ty postawiłbyś 1,6 miliarda dolarów na miejsce, od którego wszyscy uciekli? Napisz w komentarzu: odwaga czy desperacja?